Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Jaguara F-Type'a. Dokładnie 48 lat temu zakończyła się produkcja Jaguara E-Type'a, czyli legendarnego już dziś i przepięknego dwumiejscowego Jaguara, który do dziś rozpala serce wszystkich fanów motoryzacji. No popatrzcie na tą linię boczną i na tę cudowną, długą maskę, która otwiera się do przodu. Cudo! 10 lat temu Jaguar powrócił do tej klasy samochodów wraz z modelem F-Type. Kolejna litera alfabetu może sugerować, że jest to poniekąd kontynuacji serii E-Type. I jak tak patrzę na nowego F-Type'a, to faktycznie coś ma ze starego E-Type'a. Może nie jest aż tak smukły, ale też jest przepięknie narysowany, no i popatrzcie na to. Też ma otwieraną maskę do przodu, ależ to jest akcent, coś pięknego. W ogóle F-Type zadebiutował w 2013 roku, a w 2019 roku, czyli 6 lat później, przeszedł facelifting i właśnie takie auto ja testuję. Największa zmiana to oczywiście przód, gdzie auto ma inne lampy, są węższe i auto wygląda nieco groźniej. Na zdjęciach bardziej podobała mi się wersja przedliftowa, ale na żywo wybieram po lifta. Przepiękne auto. Ta linia boczna, te poszerzenia i te atrapy. Tak, niestety. Tutaj z boku mamy atrapy, tak jak i te na masce zaślepki. Chociaż te elementy są prawdopodobnie po to, żeby regulować powietrze pod maską i w ten sposób maska nie będzie falowała i latała przy wyższych prędkościach. Szkoda tylko, że wygląda to jak atrapa. Ważne, że atrap nie ma tutaj. 4 ogromne rury i nieco skierowane do góry. I do tego tak pięknie brzmią, że to trzeba usłyszeć. Ach, cudo. W dalszej części posłuchamy więcej. Jaguar F-Type ma też na klapie regulowany spoiler i to taki, który możemy ustawić pod różnym kątem. Co ciekawe, sam spoiler nie uaktywnia się przy wyższych prędkościach czy hamowaniu, a szkoda, bo to była dobra opcja. W ogóle w opcji jest jeszcze spoiler na stałe. Nowy Jaguar F-Type naprawdę wygląda świetnie i wygląda jak super samochód. Coś pokroju jakiegoś Astona Martina. Piękne auto. I ma też bagażnik jak super samochód, czyli mały otwór załadunkowy, wysoki próg i mała pojemność. 336 litrów. Chociaż w sumie to jest auto dwuosobowe, więc ta pojemność jest wystarczająca. Pod podłogą jest jeszcze mały schowek na gaśnicę czy zestaw naprawczy, a obok jest schowany akumulator. I co ciekawe, w opcji można zamówić koło dojazdowe. W kufrze są też mocowania do pasów, ładnie zamontowany trójkąt oraz jest tam też miejsce, gdzie dolewamy płyn do spryskiwaczy. Ciekawe, prawda? Szkoda tylko, że spasowanie w moim egzemplarzu było nieco kiepskie i tutaj z lewej strony coś się ruszało. W takim aucie to nie powinno mieć miejsca. A jak jesteśmy już przy miejscu, to zapraszam do środka. Tutaj jest równie pięknie co na zewnątrz, a to też duża zasługa cudownej konfiguracji. W ogóle z zewnątrz lakier nazywa się Giola, czy tam Giola Green, czyli nazwa pochodzi od greckiego naturalnego basenu właśnie z zieloną wodą. A do tego mamy cudowne, brązowe wnętrze, no gra to ze sobą wyśmienicie. I wnętrze robi duże wrażenie. Do tego wszystkiego siedzimy nisko, a ja specjalnie założyłem czapkę z Jaguarem. Niestety nie z E-Type'em, ale z modelem MK2. W F-Type'ie siedzimy, jak przystało na sportowe auto, bardzo nisko i bardzo wygodnie. Problemem jest nieco wsiadanie czy wysiadanie, bowiem próg jest bardzo szeroki, a my naprawdę nisko wpadamy. No ale taka jest cena małego super samochodu. Małego, bo F-Type ma niecałe 4,5 metra długości, nieco ponad 2 metry szerokości oraz ma zaledwie 1,31 cm wysokości. Jest mały. Mały, ale wariat. I siedząc w kabinie, czujemy się, za co płaci się te grube pieniądze. Wszędzie jest skóra, świetne spasowanie i latająca śrubka lub nakrętka w drzwiach. Tak, coś lata w środku lewych drzwi. I to nie w tym bocznym takim schowku, tylko w środku. Jeździłem tym autem już 2 miesiące temu i tam też już coś latało i jak widać nadal jest to samo. Kurczę, to jest pewnie 5-10 minut roboty dla serwisanta, żeby zdjąć boczek i wyjąć ten element.
No strasznie to irytowało. Na szczęście, poza tym, jakość materiałów jest bardzo dobra, jak i spasowanie. Klasycznie tylko muszę się przyczepić do Piano Black. A, i popatrzcie na to. Tak, użyłem siły woli, żeby wysunąć górne nawiewy. Nie, tak naprawdę to kłamstwo. Górne nawiewy są elektryczne w F-Type'ie. Nie wiem po co, trochę przerost formy nad treścią, ale fajnie to wygląda. Niefajne za to są multimedia. Niestety, F-Type wciąż ma stare multimedia, które moim zdaniem kompletnie nie pasują do tego auta. No wyglądają staro i działają też staro, to znaczy wolno i z opóźnieniem. Dużo lepsze są zegary cyfrowe, które są czytelne i mają ładne grafiki. Jest kilka motywów, w tym klasyczne, z okrągłymi zegarami, tak jak lubię. Lubię też fizyczne pokrętło od klimy i audio. Tak trzymać jack. To w takim razie sprawdźmy jeszcze schowki, a potem pozwolicie, że znowu podniosę tą cudowną maskę. A pod maską w moim egzemplarzu było 5-litrowe V8 z kompresorem, które generuje 575 koni oraz 700 Nm i do tego brzmi jak Jaguar, czyli jak dziki kot. Po odpaleniu, jak jest zimny, przez jakąś minutę chodzi jak jakiś muscle car, bulgocząc i terpiąc całą budą. Zresztą, mocniejsza przygazówka też kołysze całą budą. No coś pięknego. Zapraszam do orgazmu uszu. No naprawdę, dziki kot. Chociaż mam parę uwag. Auto różnie brzmi, raz strzela, raz nie strzela, raz głośniej, raz ciszej i nie wiem od czego to zależy.
Słabo też słychać kompresor, a szkoda. Dodatkowo ten sam silnik, ale w Jaguarze F-Pace SVR, czyli w SUV-ie, brzmi lepiej, jakby głośniej i tam właśnie słychać lepiej kompresor. No ale już nie ma co narzekać, bo i tak F-Type brzmi najlepiej z konkurencji. No i ten rozrusznik na początku, cudo! I ma też cudowne osiągi. Od 0 do 100 katalogowo powinno być 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 300 km/h. Tak, 300. Ładnie, prawda? Pora sprawdzić, niestety tylko przyspieszenie. Niestety jest gorzej niż podaje producent, bo 3,8 sekundy, czyli wciąż bardzo szybko. I auto nie ma procedury startu, jest tylko gaz i hamulec i ogień. Zrobiłem też test w zwykłym trybie, bez pompowania na hamulcu i wynik to 3,9 sekundy, czyli niemal dokładnie tak samo szybko jak z tym pompowaniem hamulca. Ładnie. Aha, i tak dobre czasy do setki to zasługa napędu. Auto ma napęd na 4 koła. Niestety, najmocniejszy wariant, który testuję, nie ma napędu na tył. Jak chcemy RWD, to musimy wybrać słabsze jednostki. F-Type ma bowiem do wyboru 2 silniki. Mamy to V8 w wariancie 575 lub 450 koni oraz mamy 2.0 rzędową czwórkę turbo o mocy 300 koni. Wróćmy więc do osiągów testowanej najmocniejszej V8. Do setki jest 3,8 sekundy, a od 100 do 200 jest 8,2 sekundy. Czyli od 0 do 100 auto przyspiesza w 12 sekund. Bardzo dobre czasy, chociaż po cichu liczyłem na złamanie 8 sekund w 100-200. Ale tutaj niestety chyba waga robi swoje, bo auto waży 1855 kg. Troszkę ciężkie jak na tak małe auto. Chociaż podczas jazdy tego nie czuć. W ogóle auto prowadzi się naprawdę świetnie, jest niesamowicie zwrotne w szybkich zakrętach. Ma się uczucie, jakby to auto miało centralnie umieszczony silnik, albo jakby była tylna oś skrętna. Tak dobrze sobie radzi w zakrętach. Sprawdziłem specyfikację i nic nie ma o tylnej osi skrętnej. Tym bardziej brawo Jaguar. I też nieźle hamuje, chociaż coś czuję, że na to, żebym te hamulce dość szybko zagotował. Ale dla takich świrów torowych w opcji jest ceramika za 60 000 złotych. To, co jeszcze mi przeszkadzało w tym aucie, to jego sztywność. Auto jest twarde albo bardzo twarde, w zależności czy utwardzimy zawieszenie, bo jest adaptacyjne. I to mnie nieco bolało, bo F-Type byłby też świetnym autem typu Gran Turismo. No wiecie, żeby przejechać naprawdę konkretną trasę, ale do tego potrzeba nieco bardziej komfortowego zawieszenia. No ale może dlatego auto tak dobrze jeździ, bo ma sztywny zawias? I co ciekawe, da się tym autem pójść bokiem. Trzeba tylko się nauczyć tego napędu. No jest frajda. Wróćmy jeszcze do osiągów i elastyczności. Ten motor w połączeniu z 8-biegowym automatem, no to jest coś wspaniałego. Zobaczcie, jak szybko i brutalnie reaguje na redukcję. Wspaniale, prawda? Wspaniałe jest też spalanie. Prawie tak wspaniałe jak ten plastikowy korek od wlewu paliwa, który wygląda jak z Poloneza, a nie z niemal 600-konnego super samochodu. Ale spalanie, moim zdaniem, jest naprawdę super. Przy 120 da się zrobić 8,5 litra, a przy 140 9,5. Jak na taką moc i napęd 4x4, no to jest rewelacja. W mieście natomiast miałem od 17 do 25, a czasem i więcej litrów. Duży rozstrzał, no ale to auto kusi. Oj, kusi. Bak paliwa ma 70 litrów. W takim razie pora na cenę. Najtańszy F-Type kosztuje 362 000 zł w nadwoziu coupé oraz 399 000 zł za cabrio. Z tym, że jest to wersja z 2.0 rzędową czwórką turbo o mocy 30000 koni.
Za słabszą, 450-konną V8 trzeba zapłacić 608 tysięcy złotych za kupę oraz 649 tysięcy złotych za cabrio. I to są ceny za RWD, czyli napęd na tył, bo z napędem na 4 koła auto jest dużo droższe i kosztuje 644 za kupę oraz 685 tysięcy złotych za kabriolet. Testowany egzemplarz to wersja wyposażenia R, czasem też nazywana R75 lub P575 od mocy i ta wersja kosztuje od 755 tysięcy złotych za kupę oraz 793 tysiące złotych za cabrio. Mój egzemplarz miał parę dodatków i jego końcowa cena to 800 tysięcy złotych. Swoją drogą, jak widzicie, od kwietnia cennik wzrósł od 20 do 45 tysięcy złotych w zależności od wersji. Nieźle. Obecnie na rynku, moim zdaniem, jedyna konkurencja w Europie to Lexus LC500, który też jest mechaniczny, też ma 5.0 V8, z tym, że tam jest wolno ssące i Lexus jest o 100 koni słabszy i tym samym wolniejszy. Cena Lexusa zaczyna się od 710 tysięcy złotych, a kończy na 790 tysiącach złotych w zależności od wersji wyposażenia. Czyli jest bardzo zbliżona do Jaguara, bo ten już w podstawie jest naprawdę dobrze wyposażony. W tej cenie można by też się pokusić o porównanie do np. Porsche 911, ale 911 jest nieco większa, bo teoretycznie 4-osobowa, więc chyba nie jest to idealny konkurent. Ale jakbyście byli ciekawi, to 911 4 GTS o mocy 480 koni kosztuje 814 tysięcy złotych w podstawie. Jest więc droższa, ale i teoretycznie szybsza. Ale tak jak mówię, moim zdaniem to nie jest bezpośredni konkurent dla F-Type'a. Czas więc na podsumowanie i tutaj nie będę oryginalny i powiem tak. Śpieszmy się kochać takie auta, tak szybko odchodzą. F-Type z 5-litrowym V8 na kompresorze, drący się jak wściekły kot, to jest obecnie dinozaur. To auto, za które pokochałem motoryzację. Jest piękny, jest zadziorny, jest głośny, jest szybki, pod względem frajdy jest niesamowity. Nawet tą śrubkę latającą w drzwiach polubiłem i nazwałem ją Śrubek. Cześć!